Są takie dni, że człowiek nie powinien wychodzić z łóżka. Ja dzisiaj dostałem 3 ostrzeżenia. Zignorowałem wszystkie. Powiem tak, jeśli mój offroad się nie nagrał, a chyba się nie nagrał, to jest ból prawdziwy, jak nagrywasz coś i się kręcisz tym, bo fajne ujęcie jest. Tutaj koła boksują, tutaj śnieg się sypie, a się nie nagrało. No nic, jedziemy jeszcze raz. Objedziemy siedlisko dookoła. O, zobaczcie, jakie tu są zaspy nasypane, tam mówię na polu. Objedziemy siedlisko dookoła drogą i spróbujemy dojechać do niego od drugiej strony. O, tam jest siedlisko. Nie widać drogi. To jest słabe. Musiałbym tu przejść. No nie zaryzykuję. Zabawa byłaby fajna, ale jednak nie zaryzykuję. Poprzednio jak jechałem, co się nie nagrało, to próbowałem wjechać... Oj, przepraszam. To próbowałem wjechać tu, pod górę. To jest tak ostro pod górę. Ale niestety nie udało mi się. Tam jest za dużo śniegu i pchałem go zderzakiem. Natomiast teraz tak myślę, czy tu nie pojechać naszą drogą prosto. Jedynie problem, że tutaj jest taka zaspa zrobiona. Twarda. Twarda zaspa, nie przepchnę jej samochodem. Musiałbym to objechać. Dobra, spróbujemy to objechać. Nie no, psiawus pięknie daje radę. Byle wcelować w mostek. Dobra. Oj. W mostek wcelowałem, ale w drogę nie wcelowałem. No dobra, chyba jej po zabawie. No tak. Takiej ilości śniegu to już psiewozem nie przepchnę. Tylko liczyłem, że dojadę trochę wyżej i tam sobie zawrócę, bo na wstecznym to mi się tak średnio chce. No nic, spróbujemy jeszcze się przebić troszeczkę. No troszeczkę jeszcze. No nic, dalej się nie przebije. Trzeba cofać na wstecznym. A teraz trochę trudniejsza sprawa.
A, znowu mnie zrzuca. Ciągnij psiowóz. Siwy dym. Dobra, idę ocenię, jak to wygląda. Bo chyba się po prostu wpakowałem w strumień. Tak, fajnie się pobawiłem, tylko wychylając się musiałem znowu zgubić mikrofon. Już drugi raz go dzisiaj gubię. Za pierwszym razem szukałem go jedynie pół godziny. Okazało się, że wyleciał mi tuż przy wyjściu z przyczepy, a ja go szukałem w śniegu. No i teraz też mi się gdzieś odpiął. W samochodzie go nie ma, więc przejdę się tam, gdzie wychodziłem, a wychodziłem, żeby nagrać, jak się zakopałem w strumieniu. Więc mam nadzieję, że tam go znajdę. No zobaczcie, jak fajnie rozgarniał śnieg psiowóz. Jednak łańcuchy to jest potęga. A ja mam tylko łańcuchy na przód. Jakbym miał na tył, to jeszcze byłoby inaczej. Jest. Nawet działa. Bo się pali niebieskie światełko kontrolka. No okej, wyłączę go. Wyczyszczę. Czyli wychodzi na to, że chyba samochodem kołem nie dostał. Bo byłoby gorzej. Duża ulga. No trochę to zryłem. Dobra, wracam do domu, bo zimno i na dzisiaj kończę już te przygody, bo widzę, że ewidentnie coś mi nie idzie. A to nie nagrywam, a to mikrofon gubię. Także trzeba sobie dzisiaj już darować te aktywności. Chcieliście, żebym sprawdził, jaka jest temperatura wewnątrz studzienki. W sumie to sam jestem ciekawy. Mam termometr. Wyjąłem go z przyczepy, to pokazuje w tej chwili 5 stopni, a tak naprawdę jest -5. Odkopię studzienkę ze śniegu, zaczepię termometr na sznurku i sprawdzę jutro nad ranem. W nocy ma być koło -10, więc myślę, że to będzie dobry moment na test. Nasypałem śniegu. Żeby test był sprawiedliwy, to przysypię go studzienkę taką samą warstwą śniegu, jak była wcześniej. I zobaczymy jutro, co się zadzieje. Nie mam wyjścia, muszę wyciągnąć traktorek i jednak odśnieżyć sobie drogę dojazdową, bo okazało się, że jutro muszę pojechać do miasta, a na łańcuchach tego nie zrobię. Natomiast w nocy ma dosypać trochę śniegu, więc nie chciałbym mieć jutro problemów z wyjechaniem na zwykłych oponach. Niech się traktorek grzeje.
No, teraz powinno być dużo lepiej. Jest dużo lepiej. Gorzej być nie mogło. Są chyba takie dni, w które lepiej to nic nie robić. A już szczególnie jak się ma takie sygnały jak ja, czyli 2 razy zgubiony mikrofon, 2 razy podejście do nagrań i błąd i finalnie nic nie nagrałem. Także nie powinienem dzisiaj się brać za tą pracę, bo narobiłem sobie tylko kłopotu i kosztów. Zjechałem tam na dół. Zacząłem tu cofać, a że wolno mi było, to jeszcze sobie dałem wyższy bieg, żeby było szybciej. No i tak cofałem, że chwila nieuwagi i niestety zsunąłem się w ten rowek odwadniający. I okej, to nie byłby żaden problem, bo przewozem bym sobie traktor wyciągnął, czy ewentualnie poczekałbym na koparkę, pana od koparki i on by mi pomógł. Ale ja zacząłem się szarpać. Efekt jest taki, że za mocno, nie wiem, skręcając kołami, może napęd dałem za silny, jak koła były skręcone mocno. I złamałem tu ten element. Nie wiem, na ile go widzicie. O, tu. Także cały ten element będzie do wymiany. No, naprawiałem z tamtej strony, ale tam była inna usterka. To teraz będę miał naprawę z tej strony. Niestety wydaje mi się, że to jest nie tylko ten element, ale również od środka ten dekiel, bo on jest wykrzywiony. No może da się go wyprostować chociaż. Ja się załatwiłem, narobiłem sobie tylko roboty. Nie, zobaczymy, może to się da jeszcze pospawać. Ponieważ nie mam teraz już sterowania kołami, to traktor tu tak zostanie. Ja będę musiał z łopatką przelecieć i sobie chociaż tyle odśnieżyć, żebym dał radę tędy wyjechać. I poczekam, no mają w tym tygodniu być panowie, żeby odebrać te koparki. Jak będą odbierali, to mi jedną z tych koparek zahaczy tutaj o ten hak z tyłu i wyciągnie traktor i podholuje mi go. Może nawet tam do bliżej stodoły i będę naprawiał. A ja się biorę za łopatowanie. Co to jest? Dzisiaj jest 13, no ale to nie piątek, poniedziałek. Co za pechowy dzień. Nie wiem, czy ja powinienem się teraz o tą łopatę jeszcze brać, żeby tu chociaż to odśnieżyć. Jeszcze się poślizgnę, czy co? Diabli nadali. Mi nie udało się nagrać offroadu, ale zobaczcie, jakie fantastyczne filmiki przesłał mi jeden z widzów. Malutki jest the best, nawet koty go oglądają. A jak wasze koty i pieski? Może też oglądają malutkiego? Dajcie znać w komentarzu. Dzień dobry. Znowu sypie. Co my mamy? Mamy jakieś minus 8. Jest 8 rano. Sprawdzałem, o 7 też było 8, więc nie wiem, czy w nocy było tak faktycznie koło 10. No może było. Idę sprawdzić, jaka jest temperatura w studzience wodomierzowej. Przy okazji idąc sprostuję, wczoraj wcale nie był poniedziałek 13, tylko był poniedziałek 12. Następna pomyłka. Liczę, że ten dzień pomyłek i pecha wyczerpał cały limit na najbliższy rok. Natomiast i tak dzień uratował mi ten filmik o kocie oglądającym malutkiego.
Naprawdę ciekaw jestem, czy malutki ma więcej fanów wśród zwierząt. To co, odkopię studzienkę. Nie wziąłem tej stacjonarnej kamery, ale może jakoś damy radę tak z ręki też to nagrać. O, dobra. Chwila prawdy. Co my tu mamy? No jest 0. Nawet powiedziałbym -1. Przy -10 na dole jest -1. To raczej nie zamarznie, bo żeby woda w czymś takim zamarzła, to pewnie tam powinno być bardziej na minusie, no ale mimo wszystko liczyłem, że będą tam 4 stopnie. A nie mam wyjścia, trzeba to będzie trochę ocieplić. Albo jakiś stropian tam włożyć, no coś wykombinuję. Ale to już nie w tym filmie. Także tak. To był dzień pełen atrakcji. Tak. Narobiłem sobie kłopotów. Ale powiem wam, że tak jak to powiedział Maklakiewicz w filmie W niebo wzięci. Człowiek musi sobie od czasu do czasu polatać. Czego i wam życzę, dziękując za oglądanie. Dobranoc. Natomiast już na poważnie, to ja nie wiem, jak ja pojadę do tego miasta. Zdjąłem łańcuchy, bo tam może będą drogi odśnieżone i na łańcuchach to się nie da jechać maksymalnie 40 na godzinę. Zresztą zniszczyłbym opony, a muszę jechać z kotem do weterynarza. A i butlę muszę wymienić, bo jak mi jeszcze gazu zabraknie.